Co można czuć w miejscu, w którym wiatr staje się twoją nową ciszą? W którym każde przymknięcie oczu wywołuje dreszcz, bo wiesz, co zobaczysz po ich otwarciu. Zacznijmy od początku. Podróżowania busami po Nepalu nie można nazwać wygodnym. Jeżdżenia przez jedne z najbardziej niebezpiecznych tras na świecie komfortowym. Ale Nepalczycy codziennie pokonują te trasy, jeżdżąc swoimi rozpadającymi się pojazdami. A ja nigdy nie czułam większej autentyczności danego miejsca i idącej za tym fascynacji, niż wtedy, gdy byłam tam wśród nich. Spędziłam w tym kraju 2 miesiące. W tym czasie zdążyłam pokochać wszelkie niedogodności. I było warto dla tego wszystkiego. Begins to roll. No, 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 no. No, 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 no. No, the dark got nothing for me. No, the dark got nothing for me. No, the dark got nothing for me. To cue these shakes. To cue these shakes. With the heat rising up in me. No, 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 no. No, 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 no. 'Cause this ain't mine. This ain't mine. Won't leave me be. Won't leave me be. Droga do Everest Base Camp jest nauką pożegnań z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w życiu codziennym. Tam każdy krok oddala od ciepłej wody w kranie, od możliwości wzięcia prysznica, brania oddechów z odpowiednią ilością tlenu w powietrzu. O tym, że ta droga jest też lekcją przyjmowania i powitań, porozumiewawczych uśmiechów wysyłanych codziennie w przestrzeń, zaczepnych mrugnięć okiem w stronę gór, ale i codziennym testowaniem siły swojej woli, można dowiedzieć się dopiero z czasem. Pomału zaczęłam odkrywać to, dochodząc do Namche Bazar, słynnej wioski Szerpów. To pierwsze miejsce na trasie, w którym przy niewystarczającej aklimatyzacji można odczuć objawy choroby wysokogórskiej. A jednocześnie w moim trekkingu ostatnio, gdzie zaznałam tych wszystkich rzeczy, za którymi później tak tęskniłam. Łącznie spędziłam tam 5 dni, przyglądając się codzienności ludzi, których organizmy przystosowane są do życia na wysokości 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Mój organizm też miał się tam całkiem nieźle. Łaziłam więc, odkrywając te mniej turystyczne zakątki Namche. W
ten sposób przypadkiem trafiłam na ryneczek, do którego schodzili się tragarze ze wszystkich wiosek na trasie do Basecampu. I było w tym miejscu coś nieprawdopodobnie ujmującego. Spędziłam tam dobre 2 godziny, obserwując pracę tych ludzi. Keeping time ain't hard if you're blind. Just tap your feet to your prayers all beat. Oh, and bless your soul. Oh, Lord only knows. 'Cause I got all sorts of time. Yes, I got all sorts of time. To był czas odpoczywania, przygotowywania się na kolejne kilometry i zdobywaną wysokość. Następnego dnia po raz kolejny plecy przyjęły na siebie ciężar sprzętu, śpiworów i ciepłych ubrań na dalsze etapy wędrówki i ruszyłam dalej. Aby rozrzedzać krew na tej wysokości, musiałam przez specjalny filtr wypijać około 5 litrów wody dziennie. To był chyba jedyny obowiązek, jaki mogło się tam mieć. Często zastanawiałam się, na czym polega magnetyzm tego typu wędrówek i co w nich działa tak hipnotyzująco. Wiedziałam, że ostatnią stacją mojej himalajskiej wyprawy jest Everest Base Camp, ale to nie on był moim celem. Wyruszając w trasę, nie wiedziałam jeszcze, co nim jest. Nie chciałam go tworzyć na siłę, więc po prostu wędrowałam. I po jakimś czasie to właśnie droga pokazała mi prawdziwość słów, że ona sama w sobie często jest najlepszym celem. Czasu, który spędziłam w tak dobrym kontakcie z własnymi myślami, nie da się opisać. I to chyba najlepszy prezent, jaki można samemu sobie podarować. Po codziennych 8 godzinach trekkingu zostawiałam swój plecak i wędrowałam po wiosce. Lub spędzałam czas w lodży, w towarzystwie jej nepalskich gospodarzy. W ostatniej wiosce przed Basecampem, na wysokości 5100 metrów nad poziomem morza, zostałam 4 dni, z czego 2 spędziłam w samym Basecampie, wśród namiotów ekspedycji. Dzięki temu miałam okazję obserwować turystów, którzy często przez nieodpowiednią aklimatyzację osiągali swój cel, dochodząc do bazy, ale nierzadko płacili za to wysoką cenę. W Gora Krzep codziennie byłam świadkiem akcji ratunkowych i wypożyczania butli z tlenem dla źle znoszących wysokość osób. Dlatego to tak ważne, żeby przy tego typu wyprawach zawsze mieć pewien zapas czasu. Ja dzięki temu, że go miałam, mogłam sobie pozwolić na zejście wioskę niżej, gdy poczułam się naprawdę źle. Po czym następnego dnia rozpoczęłam wędrówkę w górę, będąc już świetnie zaaklimatyzowaną. Niestety, nie wszyscy tak robią. Niedługo po tym wydarzeniu jeden z turystów na tej samej trasie zmarł z powodu wysokości.
i tego, co potrafi ona zrobić z ludzkim organizmem. Co zostało we mnie z czasu, który spędziłam na tej wysokości? Zapamiętałam wszystkie noce. Zapasy butelek z wodą przy łóżku, która rano była już bryłą lodu. Zasypianie w 2 puchowych kurtkach, moment wchodzenia w 2 śpiwory, ogrzewanie ich od środka oddechami. Nieskończoność gwiazd za oknem i poczucie otulenia przez Himalaje sprawiało, że kiedy zamykałam oczy, cały świat kołysał mi się w głowie. Wstawałam o 6 rano i pakowałam plecak, żeby iść przez kolejne 8 godzin. Nie pamiętam już tego zmęczenia. Pamiętam spokój w głowie, podziwianie pracowitości szerpów i ich skromność, chyba jedną z najbardziej fascynujących ludzkich cech. Pamiętam chodzenie po początku Icefallu, opadające na rzęsy płatki śniegu, widok i porażający dźwięk spadających lawin o 7 rano, które widziałam z trasy, kiedy tylko słońce kładło się na zboczach gór. Światło, które przeszywało lodowiec, nadając mu lazurową barwę. Te największe góry świata, ich otoczenie, poza lekcjami cierpliwości i wytrwałości, potrafiło wywołać we mnie zachwyty tym, co najmniejsze. To chyba najcenniejsze, co zabrałam ze sobą z tego miejsca. I wiem, że nigdy tego nie zgubię. Jesteście ciekawi, co działo się w środku tego namiotu? Opowiem wam o tym następnym razem.